tacy nie gęsi i swoje Roswell mają. Witajcie na następnej wyprawie. Dziś zabierzemy Was na górę Osona, położoną zaraz obok Częstochowy. Ale co ona ma wspólnego z UFO? Istnieje wiele oficjalnych i nawet zgłoszonych na policję przypadków spotkań z dziwnymi światłami energii czy latających kul widzianych w bliskim otoczeniu góry. Oprócz tego istnieje wiele spekulacji, że ze względu na geologię obszaru nie działają tutaj kompasy, telefony czy kamery, a pozostawione na poboczu samochody odnajdywane są z rozładowanym akumulatorem. I można by to było wszystko wrzucić w mity i legendy, gdyby nie to, że tematem ogólnie pojętego UFO zainteresowały się bardzo na poważnie instytucje rządowe. Cofnijmy się nie tak daleko, bo do 2024 roku, kiedy to praktycznie na całym świecie w różnych miejscach widywane są metalowe latające z dużą prędkością obiekty, często pojawiające się nad wojskowymi bazami i przybierające formacje zostały ochrzczone pozaziemskimi dronami. Temat analizowało m.in. oficjalne biuro amerykańskiego Departamentu Obrony, jednak do dziś dnia nie postawili jednoznacznej definicji, czym to było. W 2025 roku dotarła do nas kolejna informacja rozgrzewająca temat UFO do czerwoności. Mianowicie leci w naszą stronę międzygwiezdny gość, starszy od naszego Układu Słonecznego o miliardy lat. Jedni nazywają go kometą, a inni ze względu na kształt, budowę i skład mówią otwarcie, że jest to pozaziemska sonda. I często tymi osobami są na przykład profesorowie Harvardu. Co tak naprawdę dzieje się na górze Osona i jaki ona ma związek z pozaziemskimi dronami, przedstawimy Wam w dzisiejszym odcinku. Zanim wjedziemy na szczyt góry Osona, to pierwsza historia z 2014 roku powiązana właśnie z tym miejscem. Nie wiem dokładnie, czy to było tutaj, ale tam mamy hutę i jedna z osób zgłosiła relację, że zajeżdżając tutaj w wczesnych godzinach porannych na bok, po prostu zrobiła sobie pauzę i nagle podleciała do niej jakaś taka, nazwę to, magiczna, elektryczna kula, która wyssała prąd z jej samochodu oraz telefonu i telefonu partnerki. Historia by miała dalszy ciąg, że ochrona z tej huty przyjechała w to miejsce i zapytała się, czemu pan strzela petardami w okolicy, ponieważ słyszeli jakieś huki. On powiedział, że to nie ja, tylko jakaś kula. Nomen omen, podczas tej rozmowy, która trwała jakiś czas, doszli do konsensusu, że ochrona przyznała się, że również widywała takie światła oraz mają prawdopodobnie to nagrane na monitoringu. Czy ta historia wydarzyła się naprawdę? Nie wiem, przekazuję Wam tylko to, co nam się udało znaleźć po prostu na YouTubie, ale mieli oni później problem z odpaleniem samochodu, ponieważ no, niby ta kula wyssała moc z akumulatora. A my też przeprowadzimy taki test na sam koniec tego odcinka. Czemu właściwie góra Osona nazywana jest polskim Roswell? Mianowicie to właśnie tutaj, na tej górze, widziane są dziwne, świecące obiekty. Tutaj są widziane dziwne, metaliczne kule, które są widziane na całym świecie. Ale właśnie tutaj, na tej górze Osona, widziano bardzo wiele dziwnych rzeczy, które się pokrywają z doniesieniami z całego świata. I dzisiaj tu jesteśmy po to, aby to sprawdzić. Potwierdzimy parę informacji. Polska również ma swoje UFO i nie gorsze wcale niż te amerykańskie, ponieważ i tam było widać te dziwne srebrne kule. Jeszcze chciałbym wspomnieć o czymś takim, że będziemy na zmianę mówić UFO. UFO to jest jakby stara nazwa, bo teraz nowa nazwa, którą się używa na całym świecie, to jest UAP. Nowa nazwa użyta dlatego, że UFO kojarzy się z zielonymi ludzikami i UAP ma to samo znaczenie i trzeba podkreślić jedną rzecz. UAP i UFO nie oznacza konkretnie kosmitów, a niewyjaśnione rzeczy, które dzieją się w przestrzeni powietrznej, ale o tym przejdziemy za chwilę. Z górą Osona wiąże się też pewna legenda, a mianowicie, że nie działają tutaj urządzenia elektroniczne. Dwie kamery na razie pracują, ale chciałbym sprawdzić telefony. 51%. 87% i 4 kreski LTE. A u Ciebie? Tak. Rozładowany, ale jak zawsze. Nie, 78%. I masz zasięg? Mam. I każdy z nas ma w innej w innej firmie telekomunikacyjnej. Ale jest jedna legenda, niekoniecznie związana z górą Osona, ale ogólnie z porwaniami.
To jest z archiwum Mix, ale ludzie też to łyknęli, nie? Że jeżeli będzie jakaś anomalia na zegarku, że przykładowo będę miał 9:47, coś dziwnego się wydarzy i przykładowo Konrad będzie miał różnicę w czasie, to ludzie, którzy podobno byli porywani, mówią, że właśnie albo zegarki stawały, albo pokazywały różnicę w czasie, że jak ja bym miał 9:47 i bym się spotkał po jakimś czasie z Konradem, na przykład on miałby 10:48, że jakby ta godzina gdzieś zniknęła, nie? A zdarzają się czasami takie sytuacje, że na przykład jakieś złoża jakichś minerałów, głównie to chodzi o metale, po prostu zakłócają pracę różnych urządzeń. No i dotarliśmy na szczyt góry Osona, za chwilę zrobimy test telefonów. Słuchajcie, góra jak góra, ona nie jest wysoka, po prostu jest u góry płaska. Natomiast to jest najwyższy punkt, gdzie jest punkt widokowy też. Tam widać miasto. Natomiast o co mi chodzi? Że stąd oraz właśnie z tego miasta tam ludzie obserwowali mniej więcej w tym pasie tutaj, co się znajduje za mną, te różne takie metalowe kule czy ogniki. Dlatego jesteśmy, jak że tak powiem, w idealnym miejscu i niektóre z tych zjawisk, strasznie wieje dzisiaj, niektóre z tych zjawisk również miały miejsce podczas dnia. Więc może jest to czas, aby się na chwilę zatrzymać i po prostu poobserwować niebo. Z górą Ossona, na której jesteśmy, wiąże się chyba jedna z najbardziej znanych historii w dziejach polskiej ufologii, tak bym nazwał, a mianowicie historia pana Grzegorza Tarczyńskiego, a można powiedzieć nawet jego brata, ponieważ jego brat pracował u podnóży tej góry i zaobserwował dwa dziwne czerwone obiekty, które jakby skanowały teren. Latały obok siebie, oddalały się, przybliżały się, więc zadzwonił do swojego brata, aby przyjechał tutaj samochodem i aby mogli to zbadać. Brat przyjechał z lornetką i wyruszyli w stronę tych dwóch dziwnych obiektów. Jadąc w tą stronę, zaobserwowali, że tak jak wcześniej już mówiłem, one się co chwilę oddalają, przybliżają i jest coś na zasadzie skanowania. Więc pan Grzegorz stwierdził, że nada sygnał świetlny właśnie tym obiektom, aby zobaczyć, czy nawiąże z nimi jakikolwiek kontakt. Nadał ten sygnał najprawdopodobniej przez światła długie w samochodzie, no i odpowiedziały taką samą sekwencją. Obserwując je trochę dłużej, zobaczył, że nic więcej nie może zdziałać, więc stwierdził z bratem, że wróci i zgłosi to wszystko na policję. I wtedy te dwa obiekty zaczęły za nim lecieć, aż w pewnym momencie scaliły się w całość i zniknęły. No i pan Grzegorz zgłosił tą sytuację na policji. Policja przyjęła to, no ale jak wiecie, nic nie zrobiła, ponieważ no jest to na tyle abstrakcyjne, że albo uznali, że to jest żart, albo po prostu, że mogło być to coś, co no było związane z wojskiem, związane z pogodą, a po prostu im się coś przewidziało. A jeśli byście chcieli posłuchać wywiadu z panem Grzegorzem, to zapraszamy na kanał UFO Historia i tam będziecie wiedzieć ze źródła, jak to wszystko wyglądało. I tutaj też uderzyłeś w fajne nuty, a mianowicie tematy militarne. I tak też byliśmy w strefie na przykład 51. Dobra, nie w niej, ale pod nią. I tam wszelkie amerykańskie UFO wiązało się również z wojskiem. I tu zobaczcie, mamy pierwsze opuszczone zabudowania, czyli trochę taki urbex, a trochę UFO. A mianowicie są to zbiorniki, zaraz poszukamy zejścia na dół. Nie chcemy od razu mówić, że to co ludzie widzą, to jest inwazja kosmitów, żeby źle nas nie zrozumieć. Ale faktem jest, że ludzie na całym świecie zgłaszają dziwne obiekty, dziwne rzeczy, które są widoczne. I wszystkie te historie są ze sobą powiązane. Tutaj w tym momencie możecie widzieć przebitków filmów 100 ludzi, którzy wrzucają z całego świata. I wszelkie te zgłoszenia mają podobną właśnie wspólną historię, czyli dziwne, metaliczne kule wysysające energię, zachowujące się w dziwny sposób, tak jak Konrad powiedział, niejako skanujące teren. I słuchajcie, UFO Historia z 24, o której mówiliśmy ostatnio. Teraz międzygwiezdna kometa, która leci w tę stronę. Nawet profesor Harvardu twierdzi, że to może być sonda kosmitów. Ale te różne metaliczne kule widziane w Kolumbii, w Polsce i tak dalej, nawet świeży temat z lotniska w Manchesterze z zeszłego roku, gdzie jeden z pilotów zgłosił na radio, że coś dziwnego lata nad lotniskiem w Manchesterze. Nawet wrzucono zdjęcie z tego zdarzenia i różni ludzie na Reddicie starali się debunkować, czy to było zrobione przez AI bądź przez Photoshopa. I podobno to było zrobione zdjęcie przez prawdziwe. Oczywiście dalej nie chcemy twierdzić, że to są kosmici. Mogą to być drony, może to być dziwna technologia, ale takich relacji jest całkiem dużo. I z racji, że jesteśmy w polskim Roswell, posłuchajcie o pewnej relacji polskiego pilota doświadczalnego z lat 80. Pilot oblatywacz
w tym przypadku Iskier w Mielcu, zaobserwował dziwny obiekt. Ale jak to wszystko się zaczęło? Mianowicie iskra, która była do naprawy, musiała być oblatana, ponieważ była naprawiona. Pilot przyjechał na lotnisko i zaobserwował, że praktycznie każdy na tym lotnisku patrzy się w górę i nie wie czemu. Podchodząc do hangaru, zapytał się, o co chodzi, i przy okazji obserwował dziwny obiekt, który mniej więcej na wysokości 2000 metrów, to była jakby metalowa kula, która odbijała od siebie światło, ciągle stoi w miejscu, mimo to, że wiatr wieje nawet do 18 metrów na godzinę. Stwierdził, że w związku z tym, że zaraz ma oblatać samolot, mógłby podlecieć bliżej i zobaczyć i zidentyfikować, co to jest. Poszedł do dowódcy, aby zapytać, czy mógłby lecieć na wyższym pułapie do 5000 metrów, więc wsiadł ze swoim kolegą do Iskry i wyruszył w jego stronę. Zbliżając się już do samego obiektu, stwierdził, że on znajduje się na wysokości właśnie 2500 metrów i ma średnicę około 25 metrów. Jest, można powiedzieć, czymś na zasadzie geoidy, tak jak nasza kula ziemska, ponieważ był spłaszczony i nie była to idealna kula, ale rzeczywiście był obiektem metalowym. Zbliżył się do niej i w tym momencie sam obiekt zaczął się od niego oddalać. W momencie, kiedy zobaczył, że już nie jest w stanie do niego podlecieć, zrobił całą sekwencję sprawdzającą dany samolot, no i zgłosił powrót. Przy okazji kontaktując się z sandomierzem, gdzie ciągle dopytywał się, czy dany obiekt jest widoczny na radarze. I dostawał informację, że jedyny obiekt widoczny na radarze to jest jego samolot. W momencie, kiedy zaczął wracać, on tego nie widział, ale ludzie z ziemi widzieli jego samolot oraz obiekt, który za nim leciał. W momencie, kiedy wylądował, obiekt wrócił na to samo miejsce, na którym był na początku, i około godziny 16:10 właśnie jak wylądował, wisiał on jeszcze do późnych godzin wieczornych i potem udał się w stronę Tych. I tak to się właśnie skończyło. Wszystko jest opisane w książce tego pilota. Patrz, tutaj też jest ufoludek, tylko go nie zobaczyliśmy. A, no, czerwony i pomazany. Tędy da radę wejść, wiecie? Tylko nie spodni. Tu jest jeszcze niżej. Tu jest drabina. I nie wiem, czy zbiorniki nie są w tamtą stronę. Zobaczymy, dokąd tu da radę w ogóle dojść. O, tędy da radę przejść na miękko. Czekaj. O kurde. Tylko jak wyjdziesz, to się nie wystrasz. O, na tej kamerze będzie teraz widać, jakie to jest ogromne. I jak, czekaj, czy tu nie ma żadnych dziur? Nie ma. Jakie to jest ogromne. Kurde, aż drugiej ściany nie widać, to nie? Aha. Jesteśmy wewnątrz góry, ale nie jest to jakaś konstrukcja związana z UFO, przetrzymywaniem jak Strefa 51 i badaniami nad tymi UFO, a po prostu są to silosy, które kiedyś służyły hucie, która jest nieopodal. Teraz są opuszczone, więc pasjonaci urbexu na pewno mają tutaj raj. A może tu jest statek matka gdzieś? A może to jest właśnie miejsce jak Strefa 51, gdzie w latach, wiesz, zimnej wojny przetrzymywano tutaj wszelkie statki UFO i robiono nad nimi badania, dlatego teraz UFO wraca do tych miejsc, aby sprawdzić, co tutaj się działo. Może tak być. Wow. To jest gdzieś może połączenie z Roswell. Tam, żeby jeszcze zejść jedno piętro niżej, to da się rurą wejść do tego zbiornika, co nie? Ale tam jest graffiti, więc pewnie jest jakieś, zresztą musimy kogoś 100%. poszukać. Wiesz, no, wiesz, że ktoś mógł tam jest- wejść na linach, co nie? Drabinka jest zrobiona. Czy drabiną jakąś. No poszukamy, zobaczymy. Ale tam od tego, gdzie żeśmy byli, do zbiornika, do dna, jest tak jak tu od góry. Tak. Jak chwilę chodziłem, tu dookoła są ścieżki wydeptane, nic nie znalazłem. Pomarańczowe ręce. Ale może coś jeszcze jest, nie? Chodźcie, zobaczymy. Gwiezdny pył. No masz takie zejście. Tak? No, Ale wejdziesz? no. Ubrudzisz się, ale wejdziesz. No, uważaj na głowę, Nie jesteśmy. bez przypału. No, szukamy UFO teraz. W ogóle wygląda, jakbyśmy weszli naprawdę do jakichś obiektów militarnych. Trochę jak w Stalkerze, jakiś zaraz związek X znajdziemy. Jest to samo miejsce, co byliście? My byliśmy tu. A tu jest tak ten U góry? dziób, który prowadzi do Tak. komnaty tajemnic. A tu jest komnata tajemnic, no. No tam jest druga komnata tajemnic chyba. Tam chyba To są te kolektory, wiesz? Tam dawaj. Ale zobacz, zaraz za moimi plecami była drabinka, jak byliśmy na górze.
Korzystając z tej dziwnej atmosfery, właśnie wielu ludzi te skanowania tych, nazwijmy to, kul łączy z dziwnymi zniknięciami ludzi. I rzeczywiście dużo ludzi mówi o tym, że w miejscu, gdzie pojawiają się te dziwne kule z tą dziwną energią, robią się tajemnicze zniknięcia ludzi. I to jest właśnie powiązywane z tym, że ludzie, którzy twierdzą, że te kule to są statki kosmitów, uważają, że ci obserwatorzy nie mają dobrych zamiarów wobec nas. Oczywiście jest to jedna z wielu teorii. Nie mówimy, że tak rzeczywiście jest, ale dookoła tego całego uniwersum, tego co rzeczywiście ludzie coś widzą, ludzie coś rzucają, czy podkreślamy, niekoniecznie kosmitów, ale coś rzucają, coś nagrywają, ale dookoła tej całej historii, albo histerii, tworzy się już całe uniwersum i szereg ludzi, naprawdę na wysokich szczeblach, między innymi Donald Trump o tym wspominał, na wysokich szczeblach coraz więcej osób wierzy, no właśnie w co? Słuchajcie, zanim będziemy gdzieś tam głębiej, to przeskanujmy, czy tu nie ma jakichś, wiesz, dziur po prostu, co nie? Żeby jeszcze... do poziomu -2? No, żeby jeszcze gdzieś niżej nie zlecieć. A swoją drogą, co wy sądzicie? Wy, jako wy chłopaki, co sądzicie o tym całym temacie? O UFO? Powiem Ci tak, temat jest bardzo ciekawy, traktowany jako, można powiedzieć, mity, legendy słowiańskie, greckie, japońskie. Fajnie to znać, fajnie się tego uczyć w powiązaniu z kosmosem, który jest bardzo takim rzeczą, którą można interpretować wszelako. Tak jak teraz jest ta kometa międzygwiezdna, no. Ludzie interpretują to, nawet profesor Harvardu, tak jak gadaliśmy o tym, że to może być sonda kosmitów. Nie? Tak. Lubię takie tematy traktować jako ciekawostki, jako książki historyczne, raczej nie tyle co historyczne, co przygodowe, o tak bym to powiedział, ale czy ja wierzę w UFO, ludzi, którzy raczej obcy, którzy do nas przylatują i nas obserwują? Nie, ale wierzę w istnienie pozaziemskie. No ja bym też tak chciał powiedzieć, że generalnie podobnie chyba jak Konrad, no bo przecież jesteśmy tak mali, jako my, jako Ziemia w całym wszechświecie, który podobno nie jest skończony. I też tu można nawiązać jeszcze do jednego wątku, że na przykład, wiesz, ludzie wykorzystują ileś tam tylko procent swoich możliwości, co nie? Uważam, że generalnie coś jest, bo jest to za duże, żebyśmy byli tylko jedni. No to ja uważam podobnie, ale przechodząc do tych kul, no bo są nagrania, tylko tu też zrobimy pewien eksperyment i specjalnie ostatni raz użyjemy AI, wrzucimy AI. Nie ostatni, ale będziemy coraz rzadziej używać. Dobra. W sensie zrobimy eksperyment, jeżeli się uda to spoko, jak nie zobaczymy jak wyjdzie, ale zrobimy specjalnie, użyjemy sory i zobaczymy co nam wygeneruje a propos tych filmów na Twitterze, co latają. A nie, to nie jest dziuleniczy, to jest po prostu jakby tutaj był jakiś silnik trójfazowy indukcyjny na tym. Nie no, można iść. No to dawaj. To idziemy, tylko muszę mieć... No dobra, mam GoPro. Ty, tutaj w ogóle jest jeszcze jedno przejście, wyjście. No. Wybite, ale dalej jak pójdziemy, to pójdziemy do drugiego zbiornika, więc chodźcie. Przeszedłem na kręcenie na takim ultramanualu, bo jest tak ciemno, więc może się trochę zacinać obraz. Ty, to niektóre te zbiorniki, to one nawet nie są widoczne z zewnątrz. No te dwa są zakryte i są też te odkryte. A te zakryte w ogóle nawet chodzisz po nich i nie wiesz o tym, że one tu są, co nie? Patrz jaki tu jest kosmita. Ty, to jest alien. To znaleźliśmy właśnie statek matkę. Zobacz. To jest statek matka. Czyli są tu kosmici. Ja częścią tej siły, która wiecznie zła, pragnąc wieczne dobro czyni. Czyli co, możemy potwierdzić, że na górze Osona są kosmici? Możemy potwierdzić, jest oficjalne info. Wychodzimy. Pozostawmy teraz to wszystko chwilą ciszy. Chcę, Łukasz, powiedzieć, że żałuj, że cię nie było, bo znaleźliśmy prawdziwego obcego. No. Tak? To prawda. Na Konradzie chciał przeprowadzić badania, ale dobrze, że byłem. Kleszcz?
Graffiti było takie. Myślałem, że kleszczem zrzuciłeś. No działa. Ciężko nagrać, bo się odbija, ale A czekaj, a porównajmy dwa, czy pokazują to samo. 170 stopni. Musisz usiąść. Musisz drugą stronę rękę wziąć, Geciuszu. No mniej więcej to samo. Tak, Tylko musisz sobie... no tak, dokładnie tu pokazują to samo. Czyli co? Podsumowanko. Czyli jeszcze musimy odpalić samochód, czy nie wyssało A, właśnie. akumulatora, bo to jest najważniejsze, no i To podsumowanie. idziemy odpalić furę, jeżeli jeszcze stoi. UFO ją na części rozebrało. Polskie UFO. Na kopakach. Chodźcie chłopaki, bo mi UFO furę rozbiera. Ty, tak teraz kręcimy scenę z drona i na tym drzewie, na tej choince, ale ja mam przecież nagranie z drona. No dobra, to gadaj. Na tej choince jest jakiś radar zainstalowany. Na tej tutaj gdzieś? Tak. Radar? Radar i panel słoneczny jest robiony. W ogóle tam na dole, nie wiem czy widziałeś, była taka farma. Ty, to jest fotopułapka. Patrz, tu jest fotopułapka skierowana centralnie na to. Pewnie, żeby ludzie nie zgłosili, nie? No. Jeszcze może się z drugiej strony udają nagrać, czekaj. Albo to nie jest zrobione przez ludzi. Ty, to zaraz może ktoś nas tutaj nawiedzić. Takie coś jest. No, u góry. I to jest pomalowane na moro. Ma panel fotowoltaiczny. Dziwne. Jest to do wyjaśnienia, znaleźliśmy dziwną rzecz. Ty, zaraz się okaże, że śmiechy, chichy, a tu serio wojsko. A tu wojsko rozkminia, czy rzeczywiście to jest UFO, ty? Nie, że UFO, tylko że jakieś... A, że jakieś... Stąd te UFO. No, że wojsko coś robi, a ludzie kosmitów widzą, nie, że no. Słuchajcie, no i ostatni test, no odpalił się, więc prąd jeszcze mamy, ale czy uda się włączyć samochód? 3, 2, 1. Czyli obaliliśmy ten mit, a jeśli podobał wam się ten odcinek i doceniacie naszą pracę, to zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym patronom, że z nami jesteście, kochamy was, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Albo kwestia po prostu, że czeskie auta są UFO odporne.